Drodzy widzowie, witają Was Michał Piekarski, Stanisław Opuszyński. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z polskich tańców narodowych, jakim jest polonez, oraz o zainteresowaniu nim wśród lwowskich kompozytorów. Michale, prosimy o kilka słów wprowadzenia. Chciałem dzisiaj Państwa wprowadzić w zagadnienie poloneza fortepianowego, który komponowany był we Lwowie w XIX wieku i na początku XX stulecia. Polonez, czyli taniec polski, międzynarodową karierę miał w XVIII wieku. W dużej mierze za sprawą Johanna Sebastiana Bacha, który komponował polonezy nie tylko właśnie do tańczenia, ale przede wszystkim do słuchania. Polonez może być zarówno użytkowy, jak i wyłącznie artystyczny. Polonezy też towarzyszyły wielu wierszom, na przykład wierszom Franciszka Karpińskiego, który był absolwentem Kolegium Jezuickiego we Lwowie. I takie wiersze jak Nie zna śmierci Pan żywota i Bóg się rodzi mają także melodie o rytmach polonezowych. Na przełomie XVIII i XIX wieku bardzo znane polonezy komponowali tacy twórcy jak Michał Kleofas-Ogiński, Józef Elsner, Karol Kurpiński. Dwaj ostatni przez krótki czas też byli związani z Lwowem. I takie tradycje były w tym mieście znane. W XIX wieku kolejni kompozytorzy podejmowali ten gatunek w bardzo różny sposób. Były to zarówno czasy przedchopinowskie, jak i potem pod wpływem Chopina kolejni kompozytorzy tworzyli swoje utwory. Drodzy widzowie, polonezy fortepianowe tworzył we Lwowie również Franz Xaver Wolfgang Mozart, syn samego Wolfganga Amadeusza Mozarta. We Lwowie i jego okolicach spędził on ponad 20 lat. Uczył gry na fortepianie w rodzinach polskiej arystokracji, m.in. u Baworowskich, do których przyjechał z Wiednia. Jeden ze swoich zbiorów polonezów zadedykował księżnej Aleksandrze Rzewuskiej, a fragment jednego z nich, poloneza zresztą elegijnego, utrzymanego w stylistyce późnego klasycyzmu, za chwilkę Wam zaprezentuję. Zatem zapraszam do wysłuchania. W 1820 roku przybył do Lwowa Johann Rukgaber, pianista, kompozytor, postać bardzo ważna dla życia muzycznego Lwowa. Zasłynął tym, że był współorganizatorem Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego w 1838 roku i też pierwszym dyrektorem działającej przy Towarzystwie Szkoły Muzycznej. Miał bardzo ciekawą biografię, pochodził z arystokratycznej rodziny francuskiej o nazwisku Montalbot, która schroniła się w Wiedniu przed działaniami rewolucji francuskiej. W Wiedniu Rukgaber wychowywał się, ale pod nazwiskiem Montalbot, z tym, że Rukgaber to było nazwisko jego guwernera. I ponieważ Johann zaczął występować publicznie jako pianista, początkowo nazwisko guwernera używał jako pseudonim. Z czasem stało się to jego głównym nazwiskiem. Nie była to jedyna zmiana w życiu Rukgabera, który z pochodzenia Francuz, wychowany w Wiedniu, we Lwowie stał się Polakiem. Odtąd posługiwał się imieniem Jan i też takie imię widnieje na jego nagrobku na cmentarzu Łyczakowskim. We Lwowie Rukgaber zapoznał się z kulturą polską, z którą współpracował. Duet był bardzo znany wtedy Karola Lipińskiego, wybitnego skrzypka, i właśnie Jana Rukgabera. O związkach z kulturą polską świadczą też polonezy fortepianowe, które bardzo chętnie komponował Rukgaber, które były wykonywane. Jeden z nich właśnie zaraz usłyszymy. Dokładnie, a będzie to fragment poloneza d-moll Żana, Johanna, aż wreszcie Jana Rukgabera. Zapraszam do wysłuchania.
pierwszej połowie XIX wieku niewątpliwie najwybitniejszym twórcą polonezów fortepianowych był Fryderyk Chopin. Jego utwory właśnie w Lwowie w 1847 roku wykonywał Franciszek Liszt podczas koncertów Ossolineum. Polonezy fortepianowe możemy wyróżnić na dwa rodzaje. Polonezy elegijne i polonezy heroiczne z odmianą triumfalną lub tragiczną. Mimo że Fryderyk Chopin nigdy nie pojawił się w Lwowie, w celu nakreślenia szerszego kontekstu zapraszamy Was do wysłuchania fragmentu poloneza Fis-moll op. 44. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, był to fragment poloneza Fis-moll op. 44 Fryderyka Chopina, wykonany w celu nakreślenia szerszego kontekstu polonezów fortepianowych w Lwowie. Znajdujemy się w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie do ekspozycji należy portret Karola Mikulego. Karol Mikuli był najważniejszą postacią życia muzycznego Lwowa w drugiej połowie XIX wieku. Urodził się w Czerniowcach na Bukowinie, która należała wtedy do Austrii, w rodzinie ormiańskiej. Od dzieciństwa otrzymywał lekcje gry na fortepianie i tak się zafascynował muzyką, że został uczniem Fryderyka Chopina w Paryżu. Ten okres stał się wyjątkowo ważny dla Mikulego, ponieważ był kontynuatorem tradycji chopinowskich. W 1858 roku Karol Mikuli zamieszkał na stałe w Lwowie, gdzie przez prawie 30 lat był dyrektorem Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego i działającego przy nim konserwatorium. Wykształcił całe pokolenia pianistów oraz kompozytorów. Tak zwana Lwowska Szkoła Chopinowska ma właśnie swoje początki dzięki Karolowi Mikulemu. Karol Mikuli działał także jako kompozytor. Podobnie jak jego mistrz Fryderyk Chopin, tworzył przede wszystkim utwory fortepianowe, ale również pieśni. Mikuli tworzył do tekstów niemieckich oraz muzykę kameralną. Jeżeli chodzi o twórczość fortepianową, były to mazurki, polonezy. Mikuli był też autorem ballady fortepianowej, także to są gatunki, które ugruntowane były przez Chopina. Jeżeli chodzi o Mikulego, był kontynuatorem tradycji chopinowskich także jako kompozytor, ale nie naśladował Chopina mechanicznie. Te utwory mają swoją nową jakość i słychać, że są autorstwa Mikulego. Za to są pewne echa stylu Briand, właśnie wirtuozowskiego stylu, który był pielęgnowany przez Chopina. Także bardzo dobrze ilustruje to polonez fortepianowy Karola Mikulego, który powstał w Lwowie i został zadedykowany Kornelowi Ujejskiemu, znanemu lwowskiemu poecie, który także jak Mikuli należał do elity towarzyskiej XIX-wiecznego Lwowa. Szanowni Państwo, w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie znajduje się jeszcze jeden eksponat, który kiedyś był przechowywany w Lwowie. Jest to akwarela przedstawiająca Fryderyka Chopina autorstwa Marii Wodzińskiej z 1836 roku. Znalazła się ona w zbiorach Kornelii Löwenherz-Parnas, która była uczennicą Karola Mikulego. Kornelia Parnas stworzyła w Lwowie przy ulicy Piekarskiej pierwsze muzeum Chopina. Było to prywatne muzeum, zbierała najrozmaitsze pamiątki.
rękopisy, pierwodruki i inne przedmioty związane z Fryderykiem Chopinem, jakie miała okazję zdobyć. W ten sposób Cornelia Parnas, jako uczennica Mikulego, była kolejnym pokoleniem w Lwowie, które pielęgnowało tradycje chopinowskie w tym mieście. W Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, a dokładniej w Muzeum Kompozytora, znajduje się tablica upamiętniająca początki instytucji w 1934 roku. Do grona założycieli należał Stanisław Niewiadomski, uczeń Karola Mikulego w Lwowie. Szanowni Państwo, polonezy fortepianowe tworzyli także uczniowie Karola Mikulego. Należał do nich m.in. Mieczysław Sołtys. Mieczysław Sołtys był kontynuatorem Mikulego jako wieloletni dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego oraz Konserwatorium w Lwowie. Oprócz nauki odebranej u Mikulego kształcił się również w Paryżu pod kierunkiem Camille'a Saint-Saënsa. Sołtys komponował muzykę oratoryjną i sceniczną, w tym znaną w okresie międzywojennym operę Panie Kochanku. Mieczysław Sołtys komponował także, warto to wspomnieć, koncert fortepianowy c-moll. Polonez fortepianowy Sołtysa należy do jego wczesnej twórczości, jednak warto go wspomnieć dla całości konspektu polonezów fortepianowych w Lwowie. Do znanych uczniów Karola Mikulego w Lwowie należał Stanisław Niewiadomski, urodzony koło Żółkwi w Soposzynie. Kształcił się w Lwowie w Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, edukację potem uzupełniał w konserwatorium w Wiedniu. Później przez kolejne dziesięciolecia Stanisław Niewiadomski był znanym pedagogiem w Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego w Lwowie, kształcił kolejnych kompozytorów, prowadził także chór. Po I wojnie światowej przeniósł się do Warszawy, gdzie uczył w konserwatorium. Stanisław Niewiadomski znany był powszechnie jako autor pieśni na głos z fortepianem. Tak właśnie brzmiała muzyka w Lwowie, w Krakowie, w Warszawie. Bardzo chętnie kupowano pieśni Niewiadomskiego, tworzone do poezji Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Kornela Makuszyńskiego. Makuszyński zresztą, podobnie jak Niewiadomski, był także lwowianinem. Bardzo znana pieśń do dzisiaj zresztą jest pieśń Maki. Powstała pod koniec I wojny światowej, rozpoczynająca się słowami: hej dziewczyno, hej niebogo, jakieś wojsko pędzi drogą. Właśnie tą pieśnią Niewiadomski zasłynął w okresie międzywojennym. Stanisław Niewiadomski komponował także utwory chóralne, które brzmiały i do dzisiaj brzmią na przykład w katedrze lwowskiej, utwory sakralne, właśnie utwory liturgiczne. Za to pomniejszą jego stroną twórczości były utwory fortepianowe. Tutaj możemy zauważyć pewien wpływ post-chopinowski w postaci mazurków i polonezów fortepianowych. Właśnie usłyszymy teraz polonez a-moll Stanisława Niewiadomskiego, który zdradza pewien wpływ Chopina, ale też pokazuje inne kierunki, jeżeli chodzi o twórczość Niewiadomskiego. Zapraszam do wysłuchania.
W okresie międzywojennym do najbardziej awangardowych kompozytorów w całej Polsce należał Józef Koffler. Wykształcenie muzyczne zdobył on w zakresie muzykologii na Uniwersytecie Wiedeńskim. W Lwowie natomiast prowadził klasę kompozycji harmonii atonalnej, jedyną tego rodzaju w Polsce. Koffler działał przede wszystkim jednak jako kompozytor. Stworzył symfonię, koncert fortepianowy oraz pieśni. W swojej twórczości nawiązywał zarówno do najważniejszych osiągnięć awangardy wiedeńskiej, w tym Arnolda Schönberga, jak i do nurtu neoklasycznego. Doskonałym przykładem zilustrowania jego twórczości jest Allegretto alla Polonaise, music quasi una sonata op. 8a Karol Szymanowski. Koffler w tym utworze składa hołd największemu autorytetowi muzycznemu międzywojennej Polski, jakim był Karol Szymanowski, który w Lwowie występował wielokrotnie. Polonez znajdujący się w środkowej części utworu wskazuje już na całkowite uwolnienie od tradycji biegnących prosto od Fryderyka Chopina. Posłuchajmy w takim razie fragmentu tegoż poloneza z tego utworu. Jak mieli Państwo okazję usłyszeć, polonez fortepianowy cieszył się w Lwowie dużym zainteresowaniem wśród kompozytorów na przestrzeni 4 generacji. Od Mozarta po Kofflera, od klasycyzmu do dodykafonii. Bardzo różnie polonez fortepianowy był widoczny w twórczości kompozytorów, zarówno w czasach przedchopinowskich, jak w stylu postchopinowskim oraz w wydaniu Kofflera w stylu już wyzwolonym od wpływów Chopina. Drodzy widzowie, skoro Michał postawił tak piękną dominantę w tematyce polonezów fortepianowych w Lwowie, mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić Was do kadencji. Polecamy Wam inne utwory kompozytorów, o których dzisiaj mówiliśmy, a tymczasem ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie z ulicy Lwowskiej w Warszawie, która znajduje się tuż obok Placu Politechniki. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.